Dzień dobry, poniedziałek, 6:38. Ponuro, ciemno. Teraz wschód słońca ma się gdzieś dziać tam na horyzoncie. No, świt cywilny, 6:08. A to jeszcze 3 miesiące skracania, no, skracania dnia. Dobrze, że jeszcze być zmiana czasu po drodze. Jakby nie było zmiany czasu, to już byłby dramat. Dobra, zapraszam. Pokażę wam, jak można manipulować fotonami w skali kwantowej. Nachylam się. I się włącza, bo jest włącznik. Świeci pochodnia. Cofam się o pół centymetra i gaśnie. Jest znowu mniej fotonów na 3. Więcej fotonów. Mniej fotonów. Więcej fotonów. Tego nie widać nawet. Sam jestem zdziwiony, że aż tak daleko to oddziaływuje, no ale tak właśnie działa, że gdzieś tam te fotony wpadają i nie wpadają i tyle. Jak zapewne wiecie, niedługo wybory parlamentarne i ja na przykład nie śledzę zupełnie polityki, nie interesuje mnie to, jest to bezproduktywne i w ogóle do kitu. Natomiast przed wyborami sobie sprawdzam coś takiego jak latarnik wyborczy. Dzisiaj właśnie opublikowali najnowszą wersję, która dotyczy właśnie najbliższych wyborów. I na czym to polega? Generalnie mamy tutaj taki quiz, tutaj się rozpoczyna i odpowiadamy na pytania. I teraz tak, te pytania są według tej zasady. Przygotowujemy stwierdzenia dotyczące najbardziej istotnych i aktualnych tematów życia publicznego. 2. Przekazujemy stwierdzenia komitetom wyborczym, aby się do nich odniosły. 3. Tworzymy test porównujący Twoje odpowiedzi z odpowiedziami komitetów. I to jest przykładowe pytanie, na przykład pierwsze. Unia Europejska powinna mieć większy wpływ na polską politykę wewnętrzną. No i tu klikam zgadzam się, nie zgadzam się lub nie mam zdania. Tak chyba odpowiadamy na 20 pytań z tego, co kojarzę w tej edycji. No i te odpowiedzi są porównywane z odpowiedziami właśnie komitetów wyborczych. Z tego, co widziałem, to wszystkie komitety ogólnokrajowe, te, które mają chyba w każdym okręgu, tutaj są rozpatrywane. I z tego, co czytałem, to Prawo i Sprawiedliwość nie oddziela odpowiedzi, natomiast autorzy latarnika wycinali odpowiedzi z ich materiałów wyborczych. Ale to zresztą wszystko jest opisane. Jakie komitety, skąd pochodzi odpowiedzi, kto jest autorem i coś takiego. No i teraz to jest bardzo fajny quiz, bo on tak naprawdę nie implikuje w żaden sposób tutaj jakby informacji politycznych, tylko właśnie takim osobom niezorientowanym pozwala się dopasować do tego, co tam komitety wyborcze mówią. No wiadomo, dany komitet wcale później po wyborach nie musi realizować tego, o czym mówił. Mogą po prostu udawać, że to robią. Jest to taka niejaka kiełbasa wyborcza, natomiast no, gdzieś tam jakieś można sobie rozpoznać swoje jakby opinie i opinie komitetów wyborczych, tudzież no, po prostu partii wyborczych. Dobra, ja teraz sobie zrobię ten test, pokażę wam wyniki, nie będę wam pokazywał odpowiedzi na pytania. Myślę, że wyniki będą same z siebie dość ciekawe. Nie wiem, kto mi wyjdzie, mam jakieś tam podejrzenie, no, natomiast zobaczymy, jak to będzie. Także zapraszam na wyniki. I tu jeszcze jest instrukcja. Przed tobą test z 20 stwierdzeniami, wybierz jedną z 3 odpowiedzi przy każdym stwierdzeniu. 2. Możesz kliknąć wyjaśnienie w prawym górnym rogu ekranu, uzyskać dodatkowe informacje. No i 3. Po wypełnieniu testu latarnik wyborczy porówna twoje odpowiedzi z deklaracjami komitetów wyborczych i pokaże ci procentową zgodność waszych poglądów. O, są wyniki. Co tu się wydarzyło? Bezpartyjni 65%. Później Konfederacja, o matko. Okej, to jest słaba opcja, bo oni są trochę oszołomami. Później Koalicja 61-60, te samo co Konfederacja. Później Trzecia Droga. Później Lewica i na końcu Prawo i Sprawiedliwość. No to akurat
Tego się trochę spodziewałem. Ale Konfederacja na drugim miejscu to trochę dramat. Ale miałem kilka niezdecydowanych opcji też, więc może dlatego tutaj się zadziałało. No, w każdym razie każdy z was powinien sobie zobaczyć taki ten quiz. 20 tematów, no niektóre są jakieś takie dziwne. No i sobie zobaczyć, co tam wychodzi właśnie, żeby nie patrzeć na logo, nie patrzeć na to, co mówią w telewizji, nie głosować emocjami, tylko próbować jakoś rozumem się przykleić. Bezpartyjni samorządowcy. To by w sumie nawet pasowało, bo jedyne co mnie interesuje to naprawdę to polityka lokalna. Krajowa mnie tak średnio interesuje. Więc to by nawet się zgadzało, samorządowcy. Tam było pytanie o zwiększanie kompetencji samorządów. No, także latarnik wyborczy polecam temat. Byłem trochę rozczarowany latarnikiem, jak były wybory prezydenckie, bo w pierwszej turze chyba nie sprawdziłem latarnika, a w drugiej turze był Duda i Trzaskowski. Czy oni byli? W każdym razie w którejś tam, jak się robiło tego latarnika wyborczego, to ani Duda, ani Trzaskowski nie udzielali odpowiedzi, ich komitety nie udzielały odpowiedzi, a oni byli w drugiej turze, więc de facto cały latarnik można było wtedy do kosza wyrzucić. No, natomiast teraz są właśnie odpowiedzi komitetów wyborczych i tylko PiS został wybrany z materiałów wyborczych, bo nie udzieli odpowiedzi. No, i można się przekonać, jak to wygląda. Ta konfederacja jest trochę u mnie przerażająca, bo ludzie, którzy tam są, mam wrażenie, że są wyjątkowo wzięci z kosmosu. No, ale w sumie bezpartyjni. To by nawet pasowało do tego, że ja się zupełnie nie interesuję polityką, uważam za stratę czasu i tak średnio. No, także tak czy siak zróbcie sobie sami, porównajcie sobie wyniki, zobaczycie, czy wychodzi wam zgodnie z tym, co wydaje wam się, że wychodzi, czy faktycznie coś innego się pojawi. No i tam można też zobaczyć odpowiedzi komitetów. Wszystko to jest jakby jawne i przejrzyste, więc sobie można obejrzeć. Dobra, to z mojej strony na tyle. Myślę, że temat ciekawy, można sobie zobaczyć i no kiedyś tam zagłosować w tych wyborach, kiedy będą. No ja nie wiem w sumie, na kogo będę głosował, ale w sumie jesteś bezpartyjny, to może to jest dobra opcja, wbrew pozorom. Anyway, nikogo do niczego nie nakłaniam, niczego nie odnakłaniam, róbcie jak chcecie, ale dobrze byłoby, żebyście jednak gdzieś tam zagłosowali. Wydaje mi się, żeby miało to jakieś ręce i nogi, to nasza demokracja w Polsce. Także dzięki i do zobaczenia w którymś daily vlogu. Nie będzie już więcej polityki. Hej.